Witam szanownych widzów w kolejnej odsłonie najpiękniejszych dróg Europy. Właśnie zjechałem z promu i dotarłem do Norwegii, do Kristiansand. Jadę przejechać i sfilmować norweskie klasyki, jak oczywiście pogoda pozwoli. Bo na razie ona jest nieciekawa, jak to zresztą w Norwegii. No, jesteśmy w krainie deszczowców, można było powiedzieć. Tajemniczych i dzikich Norwegów, którzy jeżdżą dziwnymi pojazdami na prąd i mają mnóstwo takich dziwnych miejsc, gdzie zatrzymują swoje pojazdy i ładują je prądem. Ktoś by mógł pomyśleć, że tego prądu może im w końcu zabraknąć, skoro tyle tego tutaj jeździ. Ale okazuje się, że nie, ponieważ wieczorami cały czas włączają wszystkie światła w domach i świecą, rozjaśniając okolice. Także mam nadzieję, że dotrzemy do fajnych miejsc. Na pewno będzie intensywnie, drogowo intensywnie. Mam nadzieję, że pogoda będzie łagodniejsza. Dodam jeszcze, że aby się trochę wtopić w tutejsze klimaty, przemierzam tutejsze drogi również samochodem na prąd, tym oto pięknym Nissanem Ariya, który się wtapia doskonale w ten tutejszy krajobraz. Bestia, 396 koni, napęd na 4 koła, 2 silniki. Mówię wam, gdyby nie ograniczenie prędkości, to by było ho, ho, ho. Prom do Norwegii złapałem w duńskim Hirtshals. Do pierwszego drogowego celu, drogi do Lisbeton, co znaczy jasne dno w wolnym tłumaczeniu, mam około 240 km. Drogową przygodę zaczynam od głównej płatnej trasy E39. Link do strony, za pośrednictwem której płacę za drogi i promy w Skandynawii, zostawiam w opisie filmu. Na trochę ponad 100 km przed celem skręcam w bok, na podrzędną trasę 468. Spontaniczny skrót, prowadząc wąską, miejscami szutrową i zupełnie pustą drogą, pozytywnie zaskakuje. Warto czasem, nie śpiesząc się, zjechać z głównej trasy. Z drogi tej wjeżdżam na trasę FV500, która ma doprowadzić mnie do celu. Sama droga dojazdowa do fiordu jest niezła, ale ponoć najbardziej spektakularny jest sam zjazd do fiordu. Widziałem zdjęcie, to mówię, wow, muszę tam pojechać, zobaczyć, jak to wygląda na własne oczy. No i jak wam, drodzy widzowie, podoba się sama droga dojazdowa do głównego, kulminacyjnego punktu tego zjazdu do fiordu Vissefjorden. Jest niezły ten dojazd. To jeszcze nie jest główny punkt tej trasy, a już jest, no kurde, no niesamowicie, no. Ach, gdyby tylko nie padało. Mimo wszystko jedzie się cudownie. Że no tu jest tak niesamowicie. Kraina krajobrazami płynąca. No, deszczowce mają tu naprawdę nieźle. No dobrze, to tutaj się zaczyna główny zjazd do fiordu. Ta droga wydaje się malutka, wkomponowana w te skały, ten fiord. Ta droga została zbudowana nie dla turystów, choć teraz jest oczywiście dla takich zmotoryzowanych turystów jak ja otwarta, ale jej przeznaczenie był dojazd do elektrowni wodnej, która się znajduje w dole. To dla pracowników właśnie tej elektrowni zbudowano tą krętą drogę w tej krainie deszczowców. Warto wspomnieć,
że droga ta dla ruchu turystycznego jest otwarta tylko latem. Ja wybrałem się w te okolice w połowie czerwca. Noc spędzę tuż przy fiordzie Lisbefjorden w miejscowości Lisbeton. Normalnie rzutem na taśmę udało się. Ostatni pokój jest. Jest pokój z bonusem, bo nawet jest ładowarka. I to do samochodu elektrycznego. No i w ogóle to miałem powiedzieć oczywiście, że jestem w Lisbeton. Udało się tu dotrzeć. Tuż przy fiordzie, który jest tam. I jutro, moi drodzy, tym fiordem popłynę. Ten samochód popłynie tym fiordem. Na promie oczywiście. Pierwszy norweski drogowy klasyk zaliczony. Zobaczymy, co przyniesie jutro. Przeprawa promem przez fiord i dalsza droga na północ. Dzień dobry. Drugiego dnia podróży przez krainę deszczowców. Choć dzisiaj przywitało nas tutaj słońce jak na razie. O, właśnie zaczyna padać, także wykrakałem. Zaczynamy ten dzień od podróży promem przez Lisenfjorden, czyli fiord Lisen, który się tam wbija między te niesamowite skały. I dalej jedziemy w poszukiwaniu następnej ciekawej, pięknej trasy Norwegii. No to wjeżdżamy na prom do Forsand. No i wjechaliśmy na prom. Płyniemy fiordem Lisefjorden. Bardzo ciekawy fiord. Będziemy mijać niebawem jedno ze słynniejszych miejsc w Norwegii, do którego wszyscy jeżdżą. Taki stół, który się nazywa bodajże Prikestolen czy jakoś tak. A cała nasza podróż przez ten fiord wyniesie 2,5 godziny tym małym promikiem. Promy z Lisbeton przez fiord płyną tylko 2 razy dziennie. Dlatego zalecam wcześniejszą rezerwację. Prom po drodze zatrzymuje się w kilku małych portach. Ja płynę na sam koniec, do Forsand. Sam rejs jest warty chwilowej przerwy od drogi i jazdy. Zobaczcie zresztą sami. Przygoda z promem i fiordem Lise skończyła się i ruszymy w dalszą drogę, drodzy widzowie, gdzie też nas ta droga zaprowadzi. No to żegnam fiordzie, fajnie było, fajna przygoda. Teraz przed nami ponad 600 km w rejony następnej drogi 63, gdzie tam są 2 przepiękne fragmenty. No, przepięknych fragmentów oczywiście będzie pewnie więcej, ale 2 takie, na których chciałbym się skupić. A po drodze kilka ciekawych miejsc, nawet lodowiec. Na lodowiec pewnie nie wjedziemy, ale gdzieś tam pewnie może przejedziemy obok. Także do zobaczenia, szanowni widzowie, po drodze. Jadę kolejny raz jedną z głównych tras, drogą numer 13. Po drodze jeziora, lasy, małe miejscowości, kolejne promy i tunele. Krajobrazy oszałamiają.
Właśnie zjeżdżam, drodzy widzowie, z pierwszego elektrycznego promu, na jakim byłem w życiu. W Norwegii często nie ma znaczenia, czy jedzie się główną, czy podrzędną trasą. Przyroda i okolica zawsze są tak niesamowite, że aż trudno skupić się na jeździe. Szczerze mówiąc, do tego typu przejazdu, w mym przypadku do następnego drogowego celu, cichy elektryk nadaje się najlepiej. Przed tym drogowym celem, czyli drogą orłów i drogą troli, nocleg po drodze. Znajdzie się też czas na zasłużoną niespodziankę dla pana operatora. Niespodziankę wprost ze słonecznej Italii. Dzisiejszy dzień był bardzo fiordowy i wietrzny, także w dalszej drodze do drogi troli czy orłów, czy gdzieś tam przystanek na noc. No i dzisiaj pan operator Kamil się bardzo napracował, dlatego szykuję dla niego niespodziankę. Na pewno się ucieszy. Nie patrz, nie podglądaj. Dobrze. Także, drogi Kamilu, za twój wkład i wielki trud niespodzianeczka. Danie wprost z gorącej Italii. Palce lizać. Z lekkim dodatkiem, moim osobistym dodatkiem, którego oczywiście nie zdradzę, bo to jest wielka tajemnica, której nawet ja nie wiem. Nie znam. Smacznego. No to oglądamy. Oglądamy. Dzień dobry, dzień trzeci podróży po postoju w Łódce i po uczcie, włoskiej uczcie. Ruszamy w drogę, poranek fajny, droga przywitała nas takim widokiem. Kurczę, główna droga E16, niesamowita. Wodospady, dolina, góry, zieleń, skały, coś niesamowitego. Jadąc przez Norwegię nie trzeba specjalnie szukać jakichś pięknych i malowniczych dróg, po prostu trzeba się tutaj wybrać i przejechać przez ten kraj. Słuchajcie, Norwegia nie tylko słynie z pięknych widoków, ale słynie też z tuneli, które łączą ten kraj w jedną drogową całość. Niesamowitą ilość tuneli przejeżdżam jadąc przez Norwegię. I właśnie, ciekawostka, wjechałem do najdłuższego drogowego tunelu na świecie, który ma 24 lata i trochę ponad 24 km długości. Tunel Lardorst Tunel, czy jakoś tak. Tunel ten jest fragmentem drogi E16. Z drogi E16 skręcam na piątkę i dalej na kolejną boczną trasę 55, która po 140 km ma doprowadzić mnie do drogi 15, która z kolei dowiezie mnie do następnego norweskiego klasyka, drogi numer 63. Wow, więc naprawdę muszę powiedzieć, że spontan w Norwegii, spontan drogowy oczywiście, to jest kurde coś, no ta droga przejazdowa
do jednej z tras, które chciałem zdokumentować. Przejazd sam po prostu zapiera. Normalnie rozwalił system, drogowy system. Aż ciężko się skupić tutaj po prostu. Wow! Coś niesamowitego. Droga 55 polecam. Kosztuje 38 zł przejazd tą drogą. Tak niepozornie się zaczynała ta droga, tak spokojnie tutaj wąska, jakieś takie krzaczki. I nagle po prostu wow! Coś mega po prostu, mega! Droga niespodzianka, super, ekstra. Droga ta jest najbardziej pozytywnie zaskakującą trasą w Europie, na którą spontanicznie wjechałem. Właśnie skręciłem na drogę 63, która jest jedną z tych, które chciałem przejechać. Droga Orłów to jest generalnie zjazd do Grejanger, chyba tak to się wymawia, wybaczcie, jeżeli źle to mówię, do kolejnego fiordu i później wyjazd z tego fiordu, podjazd. Droga ta jest tylko otwarta w miesiącach letnich. Nieraz od połowy, nieraz od końca maja. W tym roku była otwarta pod koniec maja, ponieważ pogoda nie dopisywała. A dzisiaj pogoda jak z nut. Marzenie. Marzenie tylko jechać i oglądać się na widoki i krajobrazy. Droga 63, licząca trochę ponad 100 km, to drogowe dzieło sztuki, otoczone nieskazitelną, surową naturą, w którą wtapia się, będąc jakby nieodzowną, malutką i nieistotną jej cząstką. Podróżnego wprawia na każdym kroku w poważne osłupienie i poczucie bycia daleko poza znaną Europą. Tu po prostu trzeba przyjechać. No to zjechałem, słuchajcie, jest fiord przede mną, coś niesamowitego. Piękny, wow! To jest właśnie to miejsce, do którego jechaliśmy, ale droga się tu nie kończy. Ale wspinaczka przed nami! Zobaczcie, drodzy widzowie, tą ścianę góry. Ściana ta, a właściwie droga wiodąca zygzakami w górę, jest właśnie nazywana drogą Orłów, Ornwajem. Port poniżej w miasteczku Greiranger, na samym końcu fiordu, podczas sezonu letniego jest odwiedzany nawet przez 150 wielkich morskich statków turystycznych. No to wjechałem, straciłem 7% baterii. To by było na tyle z tą drogą. Na dzisiaj pozostał tylko zjazd do bazy i jutro ruszamy na jeszcze 2 ciekawe fragmenty w Norwegii. Dzień dobry. Dzień rozpoczynam od wjazdu na prom.
Cały czas jesteśmy na drodze 63 i zmierzamy do drogi troli. Niestety wygląda na to, że droga troli ma jakiś problem. Przekonamy się za chwilę. No dobra, zjeżdżamy z promu. Krótka przeprawa i jedziemy dalej drogą 63. Trochę się nie wyspałem. Kurczę, tutaj w nocy świateł nikt nie gasi. Bardzo jasno. Właściwie o 12 w nocy jest jak w ciągu dnia. Zgodnie z przewidywaniami droga troli jest zamknięta. Także nie udało się na nią niestety wjechać. I muszę ją objechać, żeby dotrzeć do fiordu, do którego ona też prowadzi. Tam zobaczymy co dalej. Może uda mi się jeszcze podjechać od drugiej strony, chociaż żeby tak zajrzeć na nią na chwilę. Zobaczymy. W każdym razie jeszcze dzisiaj przed nami inna trasa, droga atlantycka. A mam nadzieję, że jest otwarta. No jestem z powrotem na drodze 63, od drugiej strony droga troli. Oczywiście nie jest kulminacyjny punkt tej drogi. Jadę zobaczyć gdzie dojadę, bo jest droga niestety zamknięta w pewnym miejscu. Ale może chociaż się uda zobaczyć z dołu ten piękny fragment tej trasy, którą chciałem przejechać. Ale w podróży jest tak, że plan nie zawsze wychodzi. Właściwie nigdy plan do końca nie wychodzi podczas podróży. Zawsze są jakieś modyfikacje. No ale nawet tutaj droga jest piękna. Jeszcze wciśnięta w taką dolinę między skały niesamowite, wyrastające po obu stronach. Coś pięknego. Szczyty pokryte chmurami, śnieg, wodospady. No to jest właśnie to miejsce. Tu się zaczyna słynna droga troli w Norwegii. Tam biegnie coś niesamowitego. No niestety tak bywa. Nie udało się tym razem nią przejechać. Może kiedyś w przyszłości. Stąd jadę na jeszcze jedną drogę, ostatnią podczas tej naukowej wyprawy. Czeka mnie jeszcze droga atlantycka, no i dalej długi powrót do domu. I oto ona, trasa atlantycka, fragment drogi 64, szereg wysepek połączonych mostami, fajne zakręty, piękne widoki na wybrzeżu norweskim, jeden charakterystyczny fragment, na którym właśnie jestem, taki wystający ponad wszystko most. No i to było na tyle właściwie. Nie najwspanialsza może jest to droga, na której byłem. Pewnie jedna z najbardziej znanych na świecie, ale nie najwspanialsza na pewno. Nawet podczas tej podróży były o wiele bardziej spektakularne trasy. Droga atlantycka nabrała, zdaje się, wręcz mitycznego statusu. Z poziomu morza faktycznie jest zupełnie przeciętna, ale za to z lotu ptaka to już zupełnie inna historia. Zobaczcie sami, dlaczego, można rzec, ten doskonały norweski produkt marketingowy stał się bohaterem wielu filmów, reklam i odwiedzin zmotoryzowanych turystów.
No to zbliżam się powoli do końca kolejnej edycji najpiękniejszych dróg Europy. Dojeżdżamy do Ista, portu, skąd zabierze mnie prom do Polski. Miejscowość ta znajduje się 1155 km od drogi atlantyckiej, także kawał Skandynawii przejechaliśmy. W sumie podczas tej edycji prawie 4000 km z tym dojazdem do Danii z Polski. Samochód świetnie się spisuje, bardzo dobrze mi się jedzie. Muszę powiedzieć, że odpocząłem podczas tej podróży. Jedzie się jak na kanapie. No, niesamowite auto, wykończone wspaniale, wygodne, ciche. Do tego no, te 400 prawie koni naprawdę bardzo jest kuszące, ale przede wszystkim świetnie się spisuje. Szybko się ładuje. Ładuję właściwie to auto gdziekolwiek się zatrzymam. Ładowanie trwa tylko chwilę, zupełnie mi to nie przeszkadza i jadę dalej. Taka podróż nie wymaga jakiegoś wielkiego planowania, po prostu się jedzie tam, gdzie się chce. Auto idealne na taką wycieczkę, tym bardziej w Skandynawii i Norwegii, która elektromobilnością stoi. Bardzo dziękuję partnerom, którzy towarzyszyli mi podczas tej podróży. Firmie Nissan, która dostarczyła tego niesamowitego Nissana Ariya e-Force z 2 silnikami i no, jak mówiłem wcześniej, prawie 400 koniami mechanicznymi, powiedzmy tak. Firmie Best Drive, która dostarczyła opony, na których to przejechaliśmy po tych niesamowitych trasach, oraz firmie Eko dla biznesu, które już od wielu moich wypraw dostarcza mi pozytywnej energii. No i dziękuję Wam, drodzy widzowie, że dotrwaliście, dojechaliście razem z nami i mam nadzieję, że drogi, którymi przejechaliśmy, zainspirowały Was do podobnej wyprawy. Naprawdę warto. Do zobaczenia po drodze. Trzymajcie się.